tym, nowe Dobra. pokrowce. O. Już Dzień jesteśmy? dobry, tak, jesteśmy. Ja Dzień tylko dobry. wstępem powiem, że nie sądziłem, że uda nam się to zrobić, ale jakimś cudem coś się stało, że się zasięg poprawił, chociaż to dalej nie jest rewelacyjny zasięg, więc nie będę mógł tym telefonem na prawo i na lewo za bardzo majtać. No ale powiedzcie nam, jak nas widać, jak nas słychać. Słychać raczej dobrze, a widać nie mam zielonego pojęcia. Czekamy. Mamy tak, Edge Dec, witam. Witamy. Dzień dobry. Czekamy na sygnał i czekamy na branie. Tak, i dajcie koniecznie znać właśnie, jak nas widać, dobra? Znaczy, no jak nas widać. Sebek Grek napisał, dobry, widać, słychać dobrze, Adrian Jaworski jest ok. O, no to super. No niestety więcej niż ok, to bym się nie spodziewał dzisiaj, ale jesteśmy w takim miejscu daleko od cywilizacji, że to cud, że się połączyliśmy. Tak, jak ja dzisiaj próbowałem do Michała zadzwonić, to zobaczyłem, że mam jedną kreskę, więc ja nie wiem, skąd Michał tutaj internet wytrzasnął, ale jakoś mu się to udało. Grzegorz Rewoliński, witam i pozdrawiam z Norwegii. Ło, to jak to tak daleko niesie, to super. Pozdrawiamy. Darek Siwiec, widać i słychać bardzo dobrze, pozdrawiam. Redaktor 29, witam, wszystko ok. Marcin Bucz, jest git. No to super. No to jak jest git, to jest git. No to To jest słuchajcie, najważniejsze. planujemy jest 12:20, planujemy tak do 13 tutaj z Wami pogadać i potem wracamy już do zakończenia filmu i spadamy do domu. Także mamy dla Was 40 minut. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście śmiało po prostu piszcie. Fajnie jak zostawicie łapkę w górę, bo to zawsze pomoże tej transmisji gdzieś tam dojść do szerszego grona odbiorców. No i mam nadzieję, że pokażemy jakieś ryby. Też bym chciał. Bo wczorajszej transmisji zaatakowało nas sandacze, a tu przed chwilą zaatakował nas szczupak. Ale może zaraz odpuści. Tak, było tak, że te ryby brały lepiej i gorzej, ale w miarę regularnie, więc powtarzalne były. Ja nie wiem, czy sobie już ludzie tu już żarty robią, ale Mariusz Niewczas, pozdrawiam z Luksemburga. No bogato, no pozdrawiamy, kurczę. Pozdrawiamy z końca Polski. Tak, i wracając do swojej myśli, te ryby tutaj brały w miarę regularnie, więc fajne takie wędkowanie rzeczne było. Co to? Coś tam chciało. No i w pewnym momencie znowu nastąpiło bardzo mocne branie. Zacząłem holować rybę i ta ryba szła pod prąd i czułem, że to w ogóle jakaś duża ryba. Aż się dziwiłem, co to za duża ryba może być. O, tu jakiś, zobaczcie, jakieś śmieci płyną. Co to za duża ryba może być? No i się okazało, że po chwili tak jakby ten opór ryby zelżał i wyciągnąłem leszcza takiego, no myślę, że z pół kilo ryba była. I no na ogonie było widać ślady zębów, więc prawdopodobnie miałem leszcza ze szczupakiem, tak sobie z Michałem ustalili. No i teraz jakiś tam przestój się zrobił w łowisku, więc zobaczymy, czy szczupak już się najadł i odpłynął, czy może... Co jeszcze tam siedzi? Tak. No ale teraz chyba miałem wrażenie, że miałem jakieś branie, więc być może już tam są te ryby, co powinny być i będą następowały brania. Najczęściej biorą leszcze, jakby ktoś pytał. Może nie jakieś wielkie ryby, ale o tej porze roku. Super łowienie. Mamy meteorologiczną zimę, jak? Już było. Adidec pyta, słyszeliście o zbiorniku PZW Zalew Janowski w Janowie Lubelskim? Słyszałeś o coś? Nie słyszałem. To prosimy o komentarz, co tam, Tak, dajcie czego jakiś się komentarz, spodziewać. co tam się łowi, czego się spodziewać. Ja już do Adama wracam. Ja sobie chyba przycupnę troszkę. Przycupnie, a ja chyba O wydłużę. kurde, od razu wygodniej. O, no to dobrze. Ja sobie wydłużę przypon, bo tutaj już przez moment zjechałem z tym przyponem do 50, bo miałem parę razy, byłem oszukany. Teraz mam wrażenie, jakby
Te ryby się troszkę odbijały od tego krótszego przyponu, więc wydłużę. Tutaj Elwir Dziędziela pisze: widać i słychać, panie Adamie, mam termin mistrzów okręgu 2025, więc może będzie okazja zbić piątkę na kolejnych mistrzostwach Polski w Rosnowie. A, w Rosnowie się wstydziłem. Ale że pan się wstydził do mnie? I tak, tak rozumiem. Nie no, gdzie? O, mam rybę. Zawstydzasz ludzi. Harry pisze: znowu wy, pozdrawiam. Pozdro znowu. No my mamy takie zrywy. Dzisiaj jesteśmy, wczoraj byliśmy, ale już teraz pewnie No do końca roku nas na pewno na live nie zobaczycie. Więc to taki w sumie ostatnia transmisja na żywo w tym roku. No ale że rok się zaraz kończy. Wybaczcie, że tam nie będę tak na wodę machał, bo i tak jak machnę szybko, to nic nie zobaczycie. spadła mi rybka, była płotka. Powinienem do podbieraka, tak trochę niefachowo to zrobiłem, no ale już poprawię się następnym razem. Teddy YouTube pyta: cześć Adam, łowisz na żyłkę czy na plecionkę? Moim takim ulubionym zestawem to jest plecionka ze strzałówką i taki dzisiaj też zestaw mam. Mam tutaj plecionkę na kołowrotku i 7 metrów strzałówki. O, zestaw taki no powiedzmy tradycyjny ze skrętką, z tym, że jeszcze lubię łącznik szybkiej wymiany dać, bo łatwo się wymienia przypon, więc taki zestaw mam. Właśnie to jest ten czas, że muszę ten przypon założyć. Mariusz Prymus pyta: witam, pytanie, czy wędki Ascension 360 będą jeszcze dostępne w sklepach? Pozdrawiam. Oczywiście, że tak. Tak, będą? Ja tego nie wiem, bo od ludzi słyszałem właśnie narzekania, No że nie ma. No. Ale tak, będą, to Ascension to... Na pewno? Tak, no. Chyba, że No właśnie, ja nie wiem do końca. według Myślę, mnie, że najlepiej według to mnie trzeba tak. w sklepach wędkarskich. Jakiś dobry sklep wędkarski znaleźć, który ma bogatą ofertę Prestona i po prostu to ze na pewno sklepem pogadać, będą bo ja wiedzieć. myślę, że sklepy mają troszkę lepsze informacje na ten temat. My w kwestiach, przynajmniej ja w kwestiach takich handlowych, no to nie mam żadnych informacji. Artur Krawczyk: witam panów serdecznie. Dzień dobry. PKRLZ14: witam i połamania. Mariusz Niewczas: Witamy. zapraszam do Luksemburga na pieryk, na piękne karpie. Oj. Dziękujemy za zaproszenie. Ale chyba, nie wiem, czy chyba raczej nam się tam nie uda dotrzeć. Ale bardzo dziękujemy za pamięć. Kamil: cześć panowie, live 2 dni z rzędu, piękny początek tygodnia. Ojejku, jak miło. Elwir Dziędziela pisze: ja swojego Ascensiona wygrałem w zawodach i chwalę sobie bardzo. No to jest fajna seria wędzisk. Ascension, tak mam wrażenie, troszkę jest niedoceniona ta To jest seria. świetna seria. A to jest, kurczę, W tych pieniądzach. tak, to jest- właśnie cena, jakość, no to aż trudno mi jest znaleźć no, lepszą wędkę. No, dzisiaj wczoraj nie było ryb, a dzisiaj Tak, dzisiaj coś tam Będą. się dzieje. Co ciekawe, zaczęło się od płotek, później były leszcze, później był szczupak i teraz znowu są płotki, więc Aha. tak jakby te leszczyki gdzieś tam odpłynęły, zostały spłoszone i w to miejsce przypłynęły płotki. Więc mamy nadzieję, że jak płotki odpłyną, to będzie znaczyło, że przypłynęły raczej już znowu leszcze. Na to liczę. Kamil pisze: na łowisko wysepka macie bliżej, a karpie też piękne. No trochę to tak jest, że w Polsce tych łowisk takich karpiowych też jest O, trochę i jest. piękne ryby są. Mateusz Kujawski: witam. Witamy. Cześć Mateuszu. Na razie wyczerpaliśmy. Tak, dzisiaj pogoda nas troszkę oszczędziła, bo prognozy były mało przyjazne. Tak jak obserwowaliśmy wcześniej, to dzisiaj miało... Tak, miał lać od samego rana. No miał Nie. padać. No. Był bardzo deszczowy dzień, a tak naprawdę tylko w sumie chwilkę była mrzawka. I to jak spojrzycie na mnie, to ten dzień taki nie jest bardzo też zimny, bo łowię bez czapki, co mi się o tej porze roku to praktycznie nie zdarza. I w bluzie. Tak, i w bluzie jeszcze nie założyłem nawet kurtki na siebie.
Chociaż tam mam parę warstw pod spodem, to może dlatego też. Ale nie mam czapki, to jest taki odnośnik, że nie jest bardzo zimno. Ręce trochę mam zgrabiałe, ale nie jest jakoś tragicznie. Nie ma wiatru. Tak. Chyba też i dużej wilgotności nie ma, bo jakby wilgotność była duża, to też odczuwałbym ten chłód bardziej. Niebo takie fajne, zachmurzone. Woda w rzece taka jest delikatnie trącona. Ona nie jest idealnie klarowna, ale taka delikatnie trącona. Że kurczę, no przepięknie jest. Co jakiś czas jakiś tam ptaszek przeleci, nawet i zimorodka widzieliśmy. Więc taki bardzo pozytywny dzień na rybach. Mamy łącze ponownie. O, Także, jesteśmy. Dzień dobry, ponownie jesteśmy, sorry. Ale coś mi nagle zasięg spadł, znowu powrócił. Wędkarstwo bez pinki, cześć. Dzisiaj ta sama rzeczka, co ostatnia, czy jakaś inna? To podchwytliwe. no podchwytliwe, bardzo podchwytliwe. To chyba musimy powiedzieć pomidor. Filip Janusza Kisielewski. Cześć chłopaki, jak jest pogoda, będą ryby. Powodzenia. Dziękujemy za powodzenia, też życzymy powodzenia oczywiście. No będą ryby, kurczę, myślę, że tutaj to będzie fajny film z tego wyjazdu, bo w sumie to nie powiedzieliśmy, bo dzisiaj przygotowujemy film na kanał Preston Innovations Polska, kanał YouTube'owy. Michał pewnie będzie bardziej wiedział, kiedy ten film się ukaże, pewnie w styczniu No, jakoś. jakaś pewnie styczeń, bo tam kolejka dosyć spora. Tak, więc wypatrujcie tego filmu. Oczywiście w każdy piątek o 18:00 i może są jacyś nowi tutaj widzowie. Zapraszamy na kanał Preston Innovations Polska i w każdy piątek o 18:00 jest premiera nowego filmu. A w ten piątek myślę nawet taki dosyć, na pewno inny niż wszystkie. A co będzie? Street fishing. A, street fishing. No dobra, to pamiętam. Mateusz Kujawski. Ja w weekend na klasyka. Na rzekę Elbląg mam zamiar łowić krąpia i może trochę leszcza. No Mateusz nie przestaje. Przez cały rok męczy karpie i amury, a teraz już przerzucił się na klasyka. Super. Elbląg krąpiem stoi. Tak, Michał, ty jesteś z Elbląga. Są teraz ryby? Dobry okres? Nie wiem czy są, ale no krąpia to tam zawsze to było zatrzęsienie. Dobra, ja muszę chyba troszkę tutaj to łowisko donęcić, bo coś tam się złego wydarzyło. Więc wezmę sobie drugą wędkę. W międzyczasie będę mógł gadać o tym, co robię. Jasne. Ja też w międzyczasie będę czytał, ale tam śmiało rób. Harry pyta, co Panie Adamie o zestawie dla leniwych, czyli zamiast skrętki, odcinek igielitu przed koszykiem lub pusty wkład długopisu, bo lekki oczywiście tylko na rzekę. W końcu strzałówka również wygrubia zestaw. Jeszcze raz zarzucę, bo miałem delikatnie ruszone te ochotki, więc jeszcze raz dam szansę. Michał, przepraszam Cię, przeczytaj mi jeszcze raz, bo ja nie do końca zrozumiałem. Ja też nie zrozumiałem, ale przeczytam. Co Panie Adamie o zestawie dla leniwych, czyli zamiast skrętki, odcinek igielitu przed koszykiem lub pusty wkład długopisu, bo lekki oczywiście tylko na rzekę. W końcu strzałówka również wygrubia zestaw. To chyba jakieś żarty. Nie, ja myślę, że to nie są żarty. Myślę, że wędkarze stosują takie zabiegi, żeby troszkę tam Tak? usztywnić ten zestaw. No według mnie to jest bardzo duży błąd. Ja takie mam poczucie, że to, co jest poniżej koszyczka, czy tam w tym miejscu, gdzie tam się ten koszyczek łączy, poniżej, tak jak skrętka jest, to nie może być coś ciężkiego. Według mnie. Mało tego, ja tak jak kiedyś stosowałem skrętki takie bardzo długie, bardzo takie mocno skręcone, że skręcałem tą skrętkę, cofałem jeszcze raz, żeby ten splot był bardzo gęsty, to teraz uważam, że to jest bardzo duży błąd. Ja skrętkę robię taką, dosłownie tak u mnie to wygląda, że biorę, zrobię sobie pęterkę, robię raz, dwa, trzy, wiążę tej długości skrętka, 8 cm, może 10 z tą pętelką i to jest koniec. Uważam, że jak jest skrętka zbyt mocno skręcona, to gorzej to działa. Powiem w których momentach. Według mnie, jak dojdzie do splątania, to taka bardzo gęsto spleciona skrętka potrafi się trwale wygiąć. Ona ma wtedy, no źle się zachowuje i wtedy łowimy takim koślawym zestawem, który jest bardziej podatny na splątanie. Natomiast ta skrętka taka delikatnie tylko skręcona,
ona jednak jest bardziej plastyczna, a to jest wystarczająco, żeby zestaw się nie plątał. No ja tym łowię i nie mam splątań. Oczywiście zdarza się nieraz, że coś tam się splącze, ale ja bym nie kombinował z takimi patentami. Kiedyś próbowałem jakichś różnych dawać ileś tam, nie wiem, stoperków, żeby to odsunąć od tego koszyczka i tak dalej. Natomiast to jest błąd. Według mnie przy koszyczku masa tego, co jest tutaj przy łączeniu koszyczka z żyłką, powinno być jak najmniej. To powinno być jak najlżejsze. Wojtek Tchorek. Cześć panowie. Cześć. Witamy. Elwir Dziędziela. W sobotę planuję wyjazd w Bory Tucholskie na jeden z większych i piękniejszych zbiorników zaporowych w Polsce, czyli Zalew Żur. Kropka. O, to ja nie znam. Plan. Leszcze, ogromne płocie i krąpie i może certy. Adam, zapisuj. Zalew Żur. Kurde, to, słuchaj, opis brzmi fantastycznie. Ja chcę tam być. Ale w Bory mam daleko niestety, kurczę. No. Marcin Bucz. Pytanie sprzętowe. O kubeczek. Czy to zamknięcie w kubku jest na tyle szczelne, że po jego odwróceniu utrzyma płyn bez wycieku? To? Tak mi się wydaje. Tak to rozumiem. Ale było branie. Nie cieknie. Nie, wydaje mi się, że jest wystarczająco. Ja wczoraj też pokazywałem ten kubeczek, może są nowe osoby. Kurczę, no takie branie nie zaciąłem. Marcin Bucz pisze, że o ten kubeczek chodzi. Czekaj, ja odłożę wędkę. Nie, to jest szczelne. Tak samo jak termos też. Tam jak się zdejmie kubek, odwróci, to tam nic nie wycieka. Ja pokażę może, bo wczoraj opowiadałem o tym kubku i może są nowe osoby. Kubeczek ma taki patent, że to się odkręca, rozkłada się na dwie części i to można umyć łatwo, więc jest dostęp do wnętrza, więc jak pijecie kawę z mlekiem, czy herbatę z mlekiem, może ktoś lubi, ja nieraz lubię, to można to bardzo dobrze, bardzo łatwo umyć. I tutaj ten element, czyli ten element, który tutaj nam w tym otworku blokuje, on taki jest z takiej, no dosyć, no nie powiem miękkiej gumy, natomiast z gumy jest, no takiej gumy, która myślę, że do tego plastiku jak tutaj dojdzie, do kołnierza, taki kołnierzyk plastikowy jest, no to wystarczająco ta sprężyna, która tutaj jest, wystarczająco go dociska. Jeżeli naciśniemy ten guziczek, no to ta sprężyna się zwalnia, tak to działa. I działa to bardzo dobrze i trzyma, no jak na razie trzyma, ja nie mam długo tego kubka, więc po roku pewnie używania mogę coś więcej powiedzieć. Ale nie cieknie. No jedyne co to tam wiadomo, kropelka może wyleczyć, jakaś tam w dzióbku została. Tak? Tak. Krystian, witam. Adamie, na jednym z filmów mówiłeś, że łowisz na szczytówki hybrydowe. Możesz coś więcej o tych szczytówkach opowiedzieć? Pozdrawiam. Szczytówki hybrydowe to są szczytówki, które no najczęściej to nie są fabryczne szczytówki. Szczytówki hybrydowe to robią jakieś tam... Michał, jak się nazywają tacy ludzie, co robią wędki na zamówienie? W pracowniach, tak? Pracownia. Tak, w jakichś tam wędkarskich pracowniach Robótki ręczne. powstają. No i te hybrydowe szczytówki są bardziej czułe. One mają końcówkę dosyć delikatną i cieńszą niż normalnie w szczytówce. One pokazują po prostu bardziej delikatne brania. Ja najczęściej je stosuję zimą, jak już naprawdę ryby słabo biorą, to wtedy sięgam po te hybrydowe szczytówki. No i są ludzie, którzy to w Polsce robią. Jest iluś tam wędkarzy, którzy robią te szczytówki. Tomek Drewniak, Piotrek Mołdoch, Bartek Kamiński. To tacy wędkarze, o których wiem, że to robią. Na pewno są też inni, którzy wykonują takie szczytówki. W niektórych momentach są one przydatne. No. Tak jak dzisiaj na pewno nie, ale przy bardzo delikatnym łowieniu, gdy trzeba się wpatrywać w szczytówkę, czy to delikatne ruszenie to jest... Ja się poruszyłem na koszu, czy to jest branie, to wtedy ta hybryda trochę lepiej to pokaże. Nie wiem, czy wyczerpałem temat. Elwir Dziędziela, wrzućcie sobie w Google most w Grzybku, tam siadam, uciąg do 40 gramów, głębokość do 18 metrów i dobrze dobrana miejscówka. Oszukują mnie. Głębokość do 18 metrów? Człowieku, man. To my nie mamy tyle żyłki. Kurde. To byśmy w toni musieli. Może do 8. Nie, może tak. Kurczę, jaki jest głęboki zbiornik? I na 18 metrach co, zestaw kładziesz?
Ja nie wiem. Przecież to każda ryba to ten. Oczy na wierzchu, pęcherz pławny wypluty. No ale oni dorsze łowią. Ale nie to w tym... Nie, ja się w tych śmieję, ja worach. się śmieję. Ale to Piotrek Mołdoch też mi opowiada, jak łowili w Irlandii na jakichś takich w ogóle głębokościach kosmicznych. Kosmiczne. Więc dlaczego nie? Marek Chmiel. Witam panów. Fajnie, że jesteście. Super filmy. Mam pytanie, kiedy był rozstrzygnięty konkurs na wędkę wyczynowo-karpiową? Jeżeli chodzi o wędkę Duracarp, no to ten ostatni posty chyba na karcie społeczności. Wiesz, co, nie pamiętam szczerze kiedy. 10 dni temu, 2 tygodnie temu, coś takiego. Wrzucałem kto ten konkurs wygrał. Tam w ogóle żadna osoba nie trafiła tej wagi. I tak samo żadna osoba nie pomyliła się o 001, dopiero o 002. Słuchajcie, ja tutaj a propos konkursu, może nie tylko tego konkursu, albo w ogóle konkursu, dla tych, co są biegli w internecie i na YouTubie, to jest oczywiste, że takie rzeczy trzeba szukać w karcie społeczności. Ja aż taki biegły nie jestem i dla mnie to nie było takie oczywiste. Ja też Michała pytałem, ale gdzie, ale co, ale jak, gdzie to ogłoszenie tych wyników jest? To dla tych, którzy nie wiedzą, jest coś takiego, jak wejdziecie na YouTube'a i wejdziecie na kanał Preston Innovations Polska, na taką, powiedzmy, stronę kanału, To różne karty. i są różne karty. Karty to są takie, nie wiem jak to powiedzieć, zakładki, No. foldery, takie, no jakieś takie okienka i tam jest taka zakładka karta społeczności, tak? To I w jest. tej karcie społeczności tam są wszystkie takie informacje, że jest konkurs, że jest rozwiązanie tego konkursu, zasady pewnie, Tak tak jest. Michał? Tak, No, ale no już wam to powiem dlaczego. Dlatego, że na Facebooku, jak robiliśmy raz konkurs, to się powtarza notorycznie u wszystkich innych. Nie wiem, czy pamiętasz, co było. Jak jakieś fake profile pisały od razu pod spodem, że wygrałeś tam, skontaktuj się z nami i tak dalej. Pamiętasz? tak. I to się powtarza u wszystkich innych, to się powtarza cały czas. Gdzie jest coś, rzuci jakieś wyniki konkursu na Facebooku albo zrobi konkurs na Facebooku i zaraz są miliony wiadomości od fejkowych kont, które chcą wyłudzić dane, nie? I piszą do ludzi, że wygrałeś konkurs, kliknij w link, nie? Albo wygrałeś konkurs, wiesz o co chodzi, podaj numer PESEL. Dlatego wrzucamy to na numer YouTube'a, karty jakby robimy bankomatowej. konkurs na YouTubie, więc wrzucamy to dlatego na kartę społeczności na YouTubie, nie? Ja tam zawsze też oznaczam zwycięzcę, robię to z małpką nick, także osoba, która wygra, jak się zaloguje na swojego YouTube'a albo ma YouTube'a w telefonie, to dostanie powiadomienie, że Preston Innovations Polska oznaczył Ciebie w poście i to też jakby nie umknie nikomu, jak ktoś No wygra, tak, ale nie? zdarzyło Ci się, Michał, na przykład coś takiego, że ktoś wygrał Jeszcze nie, i się nie zgłosił? jeszcze nie. No, także wygrani o tym się dowiadują. A ci, co by Tak, chcieli tak. też się dowiedzieć, karta społeczności to jest to miejsce, takie powiedzmy tablica ogłoszeń. I Tak, ja tam zawsze rzucam zdjęcie wagi i jakby wtedy piszę. Kamil S. Też jestem ciekaw, o co chodzi z tymi szczytówkami hybrydowymi. Używam szczytówek tytanowych do swoich kijów i są nie do zdarcia. No szczytówki hybrydowe to nawet nie chodzi o to, że one są nie do zdarcia, bo przy bardzo delikatnych szczytówkach hybrydowych trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby ich nie zniszczyć. Natomiast chodzi o to, żeby one wskazywały brania. To nawet nie o to chodzi, że one są pancerne i wytrzymałe, tylko po prostu mają jakąś tam wstawkę taką różnej długości. No to zależy od rodzaju szczytówki, od producenta tej szczytówki czy wytwórcy, no bo to jest ręcznie robione w pracowniach wędkarskich. Chodzi o to, żeby ta końcóweczka pokazywała najdelikatniejsze brania. No ja w tym celu używam szczytówek hybrydowych. Jeżeli ktoś ma szczytówki, nie wiem, od wędki czy jakiekolwiek i jest zadowolony z ich działania i pokazuje brania, no to nie ma w ogóle się nad czym zastanawiać. No i szczytówki tytanowe to też brzmi nieźle, no to rzeczywiście wygląda na to, że to jest nie do zniszczenia produkt, więc super. Elbrich Niedziela. Zestaw kładę na półce 7-8 metrów głębokości, dosłownie kilka metrów od brzegu. No my jeszcze nie byliśmy, kurde, z kamerą na Kaszubach. No. A to bory nawet tucholskie. Bory, no to, a bory to co? To jest też kaszeby, nie? Nie no jak, no już proszę Cię. No. Bory to bory. Bory to są bory, bracie. Słuchajcie, znowu muszę skrócić przypon, bo łowiłem 70, nie widziałem brań, skróciłem do 50,
Było dobrze. Później miałem wrażenie, że jest za krótko. Wydłużyłem i teraz znowu miałem obgryzione. To jeszcze wtrącę o tych borach, to widzisz, ja myślałem, że bory to Kaszuby, a tak teraz będziemy musieli jechać na jeden film w bory, a na drugi w Kaszuby. A Tak mi mnie to się upiekło na podoba. jednym. Mnie to się podoba akurat. Aż profi, witajcie. A taki zestaw i pytanie, plecionka, łącznik do koszyka, stoper chowający węzeł, guma, z której zrobiona jest skrętka i za skrętką kawałek 15 cm gumy, szybko złączka i przypon. Czekaj, guma, z której zrobiona jest skrętka. No mamy tak, plecionka, No, potem jest łącznik do koszyka, no. potem jest stoper chowający węzeł, potem jest guma, z której zrobiona jest skrętka, Mhm. za skrętką jest kawałek 15 cm gumy, szybko złączka i przypon. Ja łowię podobnym w sumie zestawem, bo biorę kawałek gumy, robię skrętkę i później odcinam, nie wiem, tak żeby około 30 cm ten właśnie z tą skrętką miała ta federguma i tak łowię też, więc nawet na filmie na Prestonie to pokazywałem taki zestaw, więc jak najbardziej. Słuchajcie, a propos zestawów, zwracajcie uwagę na to, żebyście nie mieli splątań. No, Najważniejsze, że zestaw jest taki, który się nie plącze. Jeżeli macie zestaw, który Wam się nie plącza, jeszcze u nikogo go nie widzieliście, żaden, nie wiem, youtuber, wędkarz, zawodnik Wam tego nie pokazywał, a on Wam dobrze działa, to nie kombinujcie, po prostu łówcie tym zestawem, który Wam pasuje, bo to jest sprawa indywidualna. Oczywiście jak macie problem i zarzucacie i wyciągacie zestaw splątany, no to trzeba zrezygnować z takiego zestawu. Według mnie dużo... Mamy pytania, czy mam gadać? No, mamy, ale może zgadać, to powrócimy, to wiesz, nie mamy jakoś strasznie dużo, więc... Duży problem przy splątaniach zestawu, no to kilka rzeczy powoduje to, że zestaw się plącze. Według mnie bardzo ważna jest masa tych rzeczy, które są przy koszyczku, przy montażu, przy tym jak jest koszyk zamontowany. Jeżeli tam są jakieś bajery, nie wiem, zbyt ciężki łącznik, za dużo stoperów, właśnie jakaś rurka, jakieś takie antysplątaniowe patenty, no to najczęściej to powoduje właśnie splątania tego zestawu. Według mnie tu powinno być jak najlżej. Ja na to zwracam uwagę. Następna sprawa to jest sposób zarzucania zestawu. Im jest dłuższy przypon i im jest delikatniejszy, cieńszy haczyk, lżejszy i mniejsza przynęta, tym ten zestaw tak jakby musi mocniej dolecieć do klipa. Znowu jakaś mała. Chodzi o to, że jak leci zestaw w powietrzu, to koszyk idzie pierwszy i ciągnie za sobą cały zestaw. Więc jak łowicie, nie wiem, metrowym przyponem z haczykiem, który waży nic i na 2 ochotki, to masa tego jest niewielka. Masa takiego zestawu jest niewielka, więc jeżeli tak jakby ten koszyczek tak leciutko tylko pociągnie ten zestaw i dojdzie do klipa, to tak jakby nie jest to tak wyhamowane, że ten przypon taką bezwładnością wyprzedzi ten koszyk i wtedy najczęściej dochodzi do splątania. Jeżeli natomiast no, taki zestaw bardzo pewnie dojdzie do klipa, ja może to pokażę teraz w praktyce, no bo mam zestaw. Czekaj Michał, ja muszę się tu jakoś rozplątać, bo się zahaczyłem. Koszyk, chodź tu do mnie. Dobra, mamy. O, zestaw w locie wygląda w ten sposób, że leci koszyk i ciągnie za sobą cały zestaw. Jeżeli dojdzie nam do klipa, następuje szarpnięcie, koszyk staje, a ta część wyprzedza nam. Do tego trzeba dążyć. Tak trzeba robić, żeby ta część wyprzedziła koszyk. I później koszyk spada do dna i ciągnie za sobą zestaw. Koszyk jak upadnie na dno, to nasza przynęta najczęściej jest 10 cm od koszyka. Bez względu na to, jak mamy długi przypon, to ta przynęta znajduje się tutaj, bardzo blisko koszyka. No chyba, że jest rzeka, no to wiadomo, rzeka ten nurt ściągnie zestaw. Natomiast w wodzie stojącej przypon przeważnie, czy przynęta znajduje się blisko koszyka. No ale wracając jeszcze do tych splątań, więc jeżeli ten impet tego rzutu jest na tyle słaby, że tutaj tak tylko doleci delikatnie, no to ten haczyk tak wpada tutaj i to wszystko się plącze. Jeżeli przynęta jest ciężka, nie wiem, 3 białe robaki, kawałek dendrobeny, czy dendrobena wręcz cała, no to
to jest duża masa, ma dużą bezwładność, więc jak to wyhamujemy, to ta dendrobena tak jakby tym rozpędem ona ładnie nam ten zestaw prostuje, więc im cięższa przynęta, tym jest łatwiej. Do tego dochodzi jeszcze wiatr. Wiatr też utrudnia łowienie zestawem. Ja na przykład, nie wiem, no wiele zestawów w życiu przerobiłem i na przykład przy idealnej pogodzie mówię, jejku, jakiś super zestaw, mam swój zestaw, nareszcie mi się nie plącze. Przyszedł wiatr jakiś niesprzyjający i co drugi zarzut zaplątany zestaw. Ten sam zestaw, który do tej pory sprawował się świetnie. Więc też wiatr wpływa na to, jak nam ten zestaw się zaprezentuje. Mam nadzieję, że troszkę wyjaśniłem. No nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś, ja nie pamiętam, jak ten zestaw się nazywa, taki co mówisz, że ulubiony twój jest do dalekich rzutów. Taki co na zawodach nie można używać. Helikopterowy, no. No, to pokazałeś mi ten zestaw helikopterowy, ja wróciłem do domu, pojechałem na ryby i myślałem, że go robię dobrze. A pamiętasz, co ja zrobiłem? Tak, Michał odwrotnie go zrobił, ale działał, Ale no. się nie plątał. Tak. Nie, no słuchajcie, jak I to było macie najważniejsze. tak. Zestaw się nie może plątać. To jest jedyne kryterium kierować. Mateo Di Carpio pisze, ładne miejsce, przekaż proszę Krzyśkowi, że dupa z pozdrawiam połamania. Z emotikonką jest pewnie. No ja rozumiem. Chłopaki się znają. Elwir Dziędziela, bory to borowiacy. Uważajcie, mam żonę borowiaczkę, a tu żarty się kończą, panowie. No to tak w każdym rejonie jest. Też słyszałem kolegę z Kociewia i to ja myślę, że Kociewie to w ogóle jak on mi powiedział, że jest Kociewie, to ja myślę, że on sobie jaja ze mnie robi. Bo ja myślałem, że tam już są Kaszuby, a on mówi, nie, to jest Kociewie. Ja mówię, a to po czym to poznajesz? No bo Kociewiacy to mają czarne podniebienie. Harry, inny patent dla leniucha. Koszyk z kolcami lub ciężki i powyżej ciasny stoper 15 czy 20 cm wyżej. Rybka ciągnie i sama się zacina. No można takie zestawy też stosować. No na zawodach one oczywiście nie będą dozwolone, bo przepisy są takie, że no powyżej mocowania koszyczka tam nie może się nic znajdować, co blokuje. Natomiast to co mówię, słuchajcie, jeżeli Wam coś działa, to znaczy, że jest dobre. No. To jest jedyny wyznacznik. Tutaj Aż się pyta, czy taki zestaw na zawodach przejdzie, ja powrócę do niego. Plecionka, łącznik do koszyka, stoper chowający węzeł, guma, z której zrobiona jest skrętka i za skrętką kawałek 15 cm gumy, szybko złączka i przypon. No i przejdzie. Jak dla mnie to w porządku, oczywiście. Ale ja nie jestem sędzią. Kiedyś słyszałem, że sędziowie i to poważni sędziowie, to nie jacyś tam sędziowie, którzy co jakiś czas zawody jakieś kołowe sędziowali, tylko sędziowie na najwyższym poziomie chcieli zakazać zestawów z federgumą, bo to był jakiś tam... Produkt szatana. No nie, no bo Żartuję. na rysunku było widać, że jest... Ktoś powiedział, że musi być skrętka i nie może być. No guma, no to jest coś, co nie wiem, no co im nie pasowało, ale były naprawdę dywagacje, czy nie zakazać federgumy, no bo to jest niedozwolony element w zestawie, usztywniający, nie? Więc... W ogóle tak dzisiaj rozmawiałem sobie z Adamem i myślałem sobie o tym, czy w przyszłym roku na przykład nie zrobić jednego albo kilku takich bardzo długich transmisji live zamiast piątkowego filmu. Bardzo długie mam na myśli kilka godzin takiej transmisji z łowienia ryb. To możecie w komentarzach napisać, czy byście takim czymś byli zainteresowani, czy jednak nie, te godzinne transmisje w 100% wystarczą. Michał Koreń, cześć. Czy na nowo przybyłych, czy dla nowo przybyłych powiecie, co robicie, gdzie łowicie, jakie plany itp.? Oczywiście, że powiemy. No, nikt się nie pytał, gdzie jesteśmy dzisiaj. Cześć, jesteśmy nad rzeką. W filmie o tym opowiadamy, więc ja też nie będę trochę palił tematu. Przygotowujemy film na kanał Preston Innovations Polska o takim właśnie późno jesiennym, czy tam można powiedzieć zimowym łowieniu w rzece. W takiej oto zimnej rzece. Tak, tu nie jest jakiś szalony uciąg, koszyczek 40-gramowy, ale jak się zatnie rybę, no to ona już troszkę ten nurt wykorzystuje. No, to nie jest ściana w Nowej Soli, czy takie zawodnicze łowienie, czy Warta w Poznaniu, gdzie tam ten
czy kanał w Chorwacji, na którym brzany łowiliśmy, że 50-gramowy spławik w ten sposób przepływał. Kamil S. Ostatnio łowiłem na dendrobeny. Brań było mało. Przy ściąganiu przypon metrowy za każdym razem strasznie się kręcił i po kilku razach był do wyrzucenia. Można coś na to poradzić? No właśnie, no są przynęty, które powodują właśnie przy skręcaniu zestawu, że zestaw się plącze. Sposób założenia tej dendrobeny myślę, że może mieć znaczenie. Jak się w pół, tak sobie wyobrażam, nie? W pół helikopter i... Tak, no ja bym sobie z tym radził w ten sposób, żebym dodał element, który się kręci, zapobiega skręcaniu, czyli jakąś taką szybkozłączkę, tak jak ja tutaj mam w swoim zestawie. Quick Snap Swivel, nie wiem jak to się nazywa, no, fachowo, ale taka szybkozłączka, że z jednej strony tak jakby mamy końcówkę krętlika, z drugiej strony jest metalowy haczyk, który taką rureczką igielitową się zaślepia i na ten haczyk się zaczepia przypon. No i jest jakiś taki element obrotowy, który sprawia, że zestaw się, taki, który mógłby się kręcić, no trochę mniej się plącze, więc takie coś bym zastosował. No i inaczej zakładał dendrobenę na przykład, nie tak, że ona tak sobie w pół spięta, czy tam, nie wiem, ze 3 razy przebita, tylko, nie wiem, założył dendrobenę za końcówkę i niech ona wisi. Nie bójcie się zakładać w ten sposób, że wisi tak jak makaron by wisiał za końcówkę, bo to na dnie wygląda bardzo naturalnie. Ewentualnie niech ta dendrobena wisi, obciąć ją paznokciem i tą drugą część jeszcze raz zaczepić, tak jak powiedzmy jak ochotki, tylko takie troszkę dłuższe ochotki, nie? To w ten sposób i ona wtedy podczas ściągania już się układa w jednej płaszczyźnie. Bardzo kastery na przykład, z mojej obserwacji wynika, że kastery bardzo też plączą zestaw. One mają też taką tendencję, że gdzieś tam na tym haczyku się ułożą troszkę pod kątem i już przy ściąganiu powodują skręcenie. Edwin Dziędziela. Pan Adam ma 100% racji, że im mniej na żyłce, tym lepiej, a ja od siebie dołożę prawidłowe dobicie do klipa i położenie zestawu w wodzie, który pięknie się prostuje i nie kłębi w wodzie. No to ja o tym Dodaliśmy. uderzeniu o klip mówiłem, no na to też zwracałem uwagę. Michał Koreń. O, live kilkugodzinny to byłoby coś wspaniałego. Dajcie znać wcześniej, to wezmę wolne piwko przekąski, będę oglądał. Ojejku, miło. Stecu JB. Cześć, kiedy wyprawa na Podlasie? Były jakieś plany? No słuchajcie, to generalnie na Prestonie to tam to znajdziecie Tak, są filmy z Podlasia. 3-4 filmy z Podlasia. Z Patrykiem, z Tak, Bartkiem. z Patrykiem, z Bartkiem. No my gdzie byliśmy? Na Siemianówce, na... O Jezus, teraz nie pamiętam tego zalewu z tego roku. No pamiętam. Fajna rozmowa. Tak. Chłopaki dobrze nawijają, sztuczki robią i jeszcze opowiadali o miejscowych tam aktorach, którzy występowali. Tak. To było to. Dobre było, podobało mi się. Polecam obejrzeć, jak chcecie się pośmiać, to polecam. Także to w przyszłym roku na pewno jakieś Podlasie będzie. Na 100%. A czy będzie Podlasie z Adamem? Who knows? Ciężko tak zaplanować tak na zaś. Tak, dużo pomysłów gdzieś tam przychodzi po drodze. No, też działamy w ten sposób, że no raczej się staramy jeździć na takie łowiska, gdzie jest szansa na ryby, żeby to nie było tak. Oczywiście nie zawsze się udaje, żebyście nie myśleli, że tutaj mamy 100% skuteczność. No bo zdarza się gdzieś tam jakąś wtopę zaliczyć, ale staramy się robić różnorodne te filmy i z takich miejsc, gdzie raczej ryby są, no żeby nie zanudzać Was jakimiś tam jazgarzami, no bo to i podpisywać filmy, jak nie łowić na rzece, nie? No to takie, no nie o to chodzi, no. Wędkarstwo Maciej Potrawiak. Witam wszystkich. Dariusz Jurski. Cześć wszystkim. Cześć. Cześć. No i na razie to mamy wsio. No dobrze, to ja będę mówił, co robię, bo tak jak ktoś z daleka widzi, to może nie wiedzieć. To możesz mówić, ja tylko wtrącę, że mamy praktycznie już 13, więc to już taka nasza końcóweczka, ale myślę, że jeszcze możemy chwilę zostać. Cisza się zrobiła, były jakieś pojedyncze płotki, więc wziąłem drugi zestaw. Zaklipowano oczywiście na tą samą odległość, tam mam większy koszyczek i teraz parę koszyczków takich
no, napełnionych troszkę więcej przynęt zanętą i żeby troszkę to łowisko znowu ruszyć, żeby tam donęcić, bo miałem wrażenie, że po tym szczupaku, bo wcześniej miałem w miarę poukładane łowienie leszczy i było fajnie i w pewnym momencie miałem branie leszcza, później ten leszcz został przechwycony przez najprawdopodobniej szczupaka, tak, tam po holu i po tym, jak później ten leszcz wyglądał, bo tego szczupaka nie widziałem. No i po tej rybie tak jakby wszystko tam się popsuło. I przestały brać ryby, jakiegoś okonka złowiłem, jakąś małą płotkę, jedną, drugą, obgryzione ochotki. To łowienie takie niepoukładane jest, więc donęcam parę koszyczków, żeby to łowisko troszkę ruszyć. Może to spowoduje, że te leszcze znowu będą chciały tutaj przypłynąć. No chyba, że ten szczupak, bo tych brań nie mam też dużo, może ten szczupak znowu się tutaj kręci, jeszcze się nie najadł i pilnuje stołówki. Przygotowałem mu, a on mi tu wyjada. Michał Koreń, czy będzie live jeszcze w tym roku? Nie, Michał, to już nasze to jest ostatni dzień z kamerą nad wodą w tym roku nasz. O, może w ten sposób. Tak, czyli ostatni live w tym roku. Na następny zapraszamy już w styczniu. Michał Koreń, czy planujecie być na Rybomanii w kolejnym roku? Bo ja to nie wiem, Ja a nie też- wiem, czy ty, Michał, wiesz. Ja też nie wiem. To ja pamiętam, że w zeszłym roku z tą Rybomanią też jakoś tak późno się w zasadzie okazało. Mhm. Tego nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli będzie taki pomysł, to, To nie będziemy, tak, się jeżeli bronić, a będziemy, jeżeli to- nie to- będzie, to Jak nie będzie, to będziemy. nie będziemy. To będziemy na rybach. Michał Koreń, to jak jest ostatni dzień, to wszystkiego najlepszego na święta i szczęśliwego nowego roku. bardzo dziękujemy i jeżeli już jesteśmy w temacie świątecznym, to chciałbym przypomnieć, że przed świętami będzie film świąteczny. Ja nic więcej nie zdradzę, ale Ja mogę tylko zdradzić, że będzie 20 grudnia i że będzie tam konkurs i że grube łowienie będzie. potwory. Tak, bo ten film już mamy przygotowany, więc myślę, że to będzie takie przyjemne kino i jeszcze film, w którym będzie można wygrać fajną nagrodę. Także 20 grudnia zapraszamy na film świąteczny. To jest. A Kamil za S. życzenia No, dziękujemy oczywiście. i wzajemnie. Kamil S. No musicie wpaść na Wisłę w Piekarach pod Krakowem. Tam bywają ładne leszcze i wyniki natury po 20-30 kg klasykiem. No, chyba nie zdradzę tutaj jakiejś wielkiej tajemnicy, że myślimy o tej wodzie oczywiście. Nawet dzisiaj rozmawiałem z Michałem. No ale z tego, co się orientuję, to na razie jest tam słabo, żeby nie powiedzieć beznadziejnie, więc to jest taka specyficzna woda. Wiemy, że tam bywają i piękne leszcze i tych leszczy potrafi być dużo i można się świetnie bawić. Jeszcze piękny widok na klasztor, no to w ogóle robi robotę. Natomiast no teraz chyba jest słabo, więc jakby było lepiej, zrobił się dobry okres i byście o tym wiedzieli, to odezwijcie się, nie wiem, czy do Michała na Preston Innovations Polska, chyba najlepiej do Michała, powiadomcie go, że Tak, tak, odzywajcie się i wtedy widzimy jakoś się w Krakowie. tam piekary ruszyły. Elwir Dziędziela. Wczoraj wjechała do mnie dostawa z Prestona, podajniki Dura Flat M, koszyki Window, łączniki, haczyki MCBM, spowiki do pelet Wagnerów i dużo innych. Paragon O, zjedzony. Na grubo. Ja sobie widziałem w jakimś sklepie wędkarskim, pewnie już w wielu sklepach, ale widziałem w jakimś wędkarskim, że w podsumowaniu w koszyku jest taka rubryczka, możesz zaznaczyć, dajcie mi alibi. I zaznaczasz, jak ci wysyłają, to nie masz paragonu, tylko właśnie masz ten. Wygrana w konkursie. Gratulujemy! No to niezłe, niezły pomysł. Ja coś o tym słyszałem, ale aż nie pamiętałem. Tak, ja sobie widziałem. No. Ale to a propos jeszcze tych rzeczy, które Elwir wymienił, to tam są podajniki wielkość M. To jest nowość Prestona i jeżeli łowicie na metodę, a nie próbowaliście podajników wielkości M, no to ja polecam. Muszę przyznać się, że w tym roku na kilku zawodach to działało. Fajne, naprawdę fajny podajnik, fajna wielkość, bo do tej pory były podajniki wielkości L i S i taka powiedzmy była dziurka gdzieś tam po drodze. I ta MK rzeczywiście wypełnia tę lukę, że taki podajnik jest... Nieraz ta SK była za mała, SK była za mała, w LC podawaliśmy zbyt dużo peletu, a ta MK taka jest w punkcie.
i ładnie lata. Kamil S. Może Adam kojarzy ten odcinek No Kill pod klasztorem tynieckim. No właśnie o tym mówiłem. No bo piekary to chyba to, czy nie? Ja nie Wisła wiem. w piekarach. Ja Ja nie mam to pojęcia. kojarzę, że to jest właśnie ten odcinek. Ja w Krakowie to byłem tylko przejazdem. I to jak przed smokiem uciekało. Wędkarsko Maciej Potrawiak. Czy będzie kiedyś live z feedera, przecinek, metody na głębokiej wodzie tak od 5 metrów, gdyż łowię na takich jeziorach? Słuchajcie, z tymi live'ami to jest no, sprawa natury bardzo, bardzo technicznej. No, myśmy byli bardzo blisko do zrobienia live'a z takiej wody, która miała 7-8 metrów, gdzie łowiliśmy. No ale jak się połączyliśmy z Wami nad Soliną, no to wywalało transmisję po 10 sekundach. Nie? Tak, ale tu bardziej myślę, że tu chodzi o... Chociaż nie, bo tam było i feder, i metoda, tak? Tak. No federalna metoda, obojętnie, po prostu, że bardziej, że głęboko. Także generalnie jak jesteśmy na jakiejś wodzie, no to z tego live'a staramy się praktycznie zawsze odpalić. No tylko, że nie zawsze jest zasięg nad tą wodą, taki normalny. Tak jak widzicie, ta dzisiejsza transmisja to też nie jest... Pewnie jak porównacie do tej wczorajszej, no to na pewno jest jakoś gorsza. Nie? Tak mówisz, tak źle jest? Znaczy nie, ja tego nie widzę, ale domyślam się, że jest gorsza, no bo zasięg jest 2 razy gorszy niż wczoraj. Aha. Więc Ja coś to tam się może dziwię w klatkować, ogóle- coś tam może przycinać. Że te wiaderka, co ty przyniosłeś tego internetu, że to wystarczyło. Bo tu rano to był Na dramat. pewno nas dobrze słychać, to jest jakby ten. Ale Maciej, no myślę, że tak, no jak będziemy na takiej wodzie, na pewno takiego live'a. Jeżeli tylko zasięg pozwoli, to odpalimy. Tomasz, witam, fajnie, że przyjechaliście na Warmię i Mazury. Rzeka nie jest łatwa, ale rybka naprawdę jest w tej rzece. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Piękne miejsce. Ja jestem oczarowany, a szczególnie tutaj ten spokój mi się podoba. Tak jest. Tak, no to w ogóle żeby już nie było rano. Tak, przypłynął Ptaszki sobie się- pan łódeczką tak. na luzie, pomachaliśmy, chwilę pogadaliśmy. Tu byli koledzy, którzy no, wiedzieli, że będziemy, a tak poza tym no to jest cisza, Ptaszki spokój. ćwierkają i na razie. Adam Bielański, witam, są rybki. Witamy. Było, siadło, pracujemy. Tak, no coś tam złowiłem nawet na tym live, jakieś takie te malutkie rybki, natomiast no, to jest taki, powiedziałbym, kurczę, no chyba najsłabszy Tak. moment, taki aż niepasujący do tego, co się A poprzednio działo. jeszcze się śmiałem, że kurczę, no mamy już trochę tych ryb, w sumie ten film no tak naprawdę jest fajny, więc dobra, odpalimy tego live'a, zasięg jest kiepski, ale go odpalimy. To jeszcze trochę ryb na live złowimy, no i tak jak go odpaliłem, tak Tak, tu siadło tak, że hej, ale zapraszamy, bo w styczniu będzie film, który powstał dzisiaj, to zobaczycie, co się działo wcześniej. tak jest. Słuchajcie, no kończymy to już powoli z tymi pytaniami, bo trzeba gdzieś tam skończyć to, co zaczęliśmy. Michał Rybarczyk, może jeszcze przed zimą komercyjne leszcze na oazie czekają 60. No i Dobra, no wiedziałem, ja to wiedziałem. nie, słuchajcie, to A oaza to gdzie to? ja nie wiem. Adam pewnie by miał czas, ale ja nie. Ja tu muszę do końca roku pomęczyć szczupaki. No widzicie, Więc jak to urlop i mnie nie ma. Tomasz, ostatnio fajnym rozwiązaniem na tym odcinku było łowienie na kaster. No ja nawet kasterów ze sobą nie brałem. Tak jak dzisiaj to, no szczególnie na leszcze, no to dobre był Jokers i Ochotka po prostu. Elwis Dziędziela, dzięki podajnikom M wylądowałem na pudle ważnych zawodów na trudnej technicznej wodzie, stąd załadowałem ich na zapas. No fajne, naprawdę to jest fajny produkt. Jakoś, może nie łowię bardzo dużo na metodę, ale tak jakoś, no nigdy nie myślałem o tym, że może mi brakować jakiegoś podajnika. Natomiast teraz się zastanawiam, kurczę, jak ja mogę łowić bez podajnika wielkości M. To był w tym roku to był mój podstawowy podajnik. Dariusz Jurski trochę czasem zacina, ale ogólnie ok. No tak, bo to Byłem, ale dużo dobrego słyszałem, że nie dość, że ładne, to jeszcze są ryby, więc być może. Harry, żona wędkarza daje mężowi 500 zł i ma kupić choinkę, a reszta dla niego. To kupił nowy kołowrot, i choinkę zapachową. Pytanie do Adama. Chciałbym się nauczyć, jak najlepiej wędkować. Czy startowanie we wszystkich zawodach będzie na to najlepszym sposobem? Pozdrawiam. O Jezus, temat rzeka, ale to w 2 zdaniach. Słuchamy w 2 zdaniach.
no ja po sobie zauważam, ja lubię startować w zawodach. No zawody to jest takie wędkowanie, które mnie przynajmniej tak troszkę bardziej mobilizuje, troszkę człowiek się bardziej skupia. Uważam, że podczas wędkowania trzeba się skupiać i analizować, co się dzieje, więc zawody jak najbardziej. No wtedy jest też konkurencja nad wodą i możemy obserwować, co się dzieje. No jeżeli dobrze łowimy, no to możemy tak jakby przy tej konkurencji no wiedzieć, aha, robimy coś dobrze. Natomiast jeżeli się okaże, że gdzieś tam dookoła ludzie łowią, a my nie łowimy, no to znaczy, że popełniamy gdzieś jakiś błąd i trzeba się poprawić. Bardzo często, szczególnie trafiają się fajni ludzie, gdzie po zawodach można się wymienić spostrzeżeniami i to też jest bardzo edukujące i też zachęcam do tego, no jeżeli rozmawiacie z ludźmi i ludzie Wam mówią, że na przykład to zadziałało, czy trzeba było tak zrobić, to też trzeba być bardzo otwartym i się z ludźmi jakoś tymi informacjami dzielić, bo to powoduje wzrost, więc ja lubię na zawodach łowić i lubię się właśnie w ten sposób rozwijać wędkarsko. Kamil S. Tak, z tym klasorem to był dopisek do poprzedniego komentarza. I teraz jest bida na piekarach. Największe łopaty brały w okresie letnim, czerwiec, wrzesień. Dam znać, jak rozkręci się łowisko w 2025. Aż profi. Jak dla mnie spoko pomysł z taką relacją kilkugodzinną. W pracy będę czuł się, jakbym był na rybach. Zrobimy. To będzie to wyzwanie, bo to będzie, o Jezus, to będzie wyzwanie przez kilka godzin czytać, mówić. Będziemy musieli wybaczyć tam jakieś przerwy na cokolwiek. Na pampersa. Na pampersa, na herbatę, na kawę, więc pewnie nie będziemy tak bardzo aktywni jak przez tą godzinę, ale myślę, że to dobry pomysł i myślę, że spróbujemy. Wojtek, witam, widziałem wolne miejsca na zawody w lider klasyczny na kanale Enea w Połańcu, zapraszam. No dziękuję za zaproszenie, ale ja to daleko mam na ten Połaniec, więc ja sobie odpuszczam Połaniec. Tym bardziej, że ta woda, mam takie wrażenie, że ona nie darzy równo i chyba za daleko mam, żeby pojechać i szukać tam swojego szczęścia. Bo mam wrażenie, że tam przy losowaniu trzeba mieć dużo szczęścia. No to słuchajcie, pożegnamy się z Wami leszczem. Ze mną? Nie no, wyciągniesz leszcza i pożegnamy się z widzami leszczem. No właśnie, bo ja o tych leszczach gadałem, a tak byłem mało wiarygodny, więc mam wrażenie, mam nadzieję, donęciłem, jak widzieliście, donęciłem to łowisko, bo mi ten szczupak tam troszkę napsuł, więc mam nadzieję, że teraz znowu te leszcze mi się tu ustawią i jeszcze w końcówce filmu będę mógł jeszcze dołowić troszkę tych ryb. Dlatego ja już też postanowiłem przedłużyć tego live'a tak długo, mówię, sobie w głowie pomyślałem, że skończymy jak wyciągniesz. O matko, dobrze. Ale nie chciałem tego mówić na głos, bo jeszcze mogłem się wtedy wycofać. Wojtek, święta racja odnośnie tego połańca. Nie no, łowisko fajne, tam jak Nie, no. ktoś trafi, kurczę, jeszcze ma pojęcie, to bajeczne łowienie, ale trafi się na certy w okresie i każda ryba obok siatki, a jak nawet cert nie ma brań, kurde, tam 2 sektory dalej łowią leszcze, a my siedzimy i dłubiemy w nosie, to tak. Leszcze to może za mocne słowo dla wielu wędkarzy. Maciek Perkowski pyta, witam 360 znowu. Cześć Maciuś, oczywiście. Wojtek, teraz brzany niewymiarowe męczą mega. O, no to właśnie. To była o Połańcu informacja, Tak. jak coś, nie? No takie, Mamy to. tej wielkości rybki troszkę większe, może minimalnie mniejsze, chociaż no raczej ten rocznik, no już takie leszczyki, one takie dosyć są nabite. Więc o tej porze takie ryby, kurczę, ja się nie obrażam, jestem z dzisiejszego dnia bardzo zadowolony. Na filmie trochę lepiej to będzie widać, bo tu akurat trafiliście naprawdę na bardzo trudny okres. Ale myślę, że to ten drapieżnik tak popsuł, bo te Tak, leszcze już tak miałem wrażenie, że się coraz lepiej ustawiają, już te brania takie były fajne, powtarzalne. A tu. Przeczytam ostatnie pytanie, ale tu odeślę do filmu. Kamil ma pytanie, a ja mam inne pytanie do Was. W jaki sposób można realnie poprawić celność swoich rzutów? Czy jest jakaś konkretna metoda nauki, czy jednak po prostu ciągle być nad wodą i próbować? No i my mamy dokładnie o tym film na naszym kanale. Jak celnie? Jak rzucać celnie albo jak celnie rzucać. Federem i na metodę, czy coś takiego? Być może.
Na Być kanale Preston Innovations może. Kamil, jak Polska. wpiszesz jak rzucać celnie Preston Innovations Polska, to na pewno Ci wyskoczy jako pierwszy ten film. Myśmy go chyba w rok temu robili i myślę, że tam jest No tam elegancko, jest tak- dokładnie, idealnie po prostu wytłumaczone, co zrobić właśnie, żeby znaleźć. A my się z Wami będziemy żegnać. I tak jak ktoś zaznaczył, ostatnia transmisja w rok, więc wszystkiego najlepszego w nowym roku i wesołych świąt. Chociaż do świąt jeszcze daleko, no ale No do świąt daleko, także życzymy, żeby Wasz Mikołaj tam dobre wybory poczynił. I pewnie na pewno przed świętami o filmie, który będzie 20 grudnia, film świąteczny. No i przed świętami na kanale Preston Innovations Polska i pewnie na moim kanale Adam Niemiec Fishing, tam będą życzenia, więc jeszcze wtedy Wam będę życzył wszystkiego najlepszego, no ale teraz też życzę Wam wesołych świąt. I dziękuję, że byliście. Do zobaczenia. trzymajcie się.